Dzień dobry. Dzisiaj trochę nietypowo na kanale Testy TV, ponieważ zamiast jednego produktu pokażę Wam dwa. Są bardzo podobne, z kilkoma różnicami i zaraz je omówię. Zaczniemy w takim razie od prototypu. Fit Finder, nazwa przedziwna, czyli znajdywacz pasowania, można byłoby tak powiedzieć. Producent Microjig. Mam kilka sprzętów od nich i są naprawdę doskonale przemyślane i również wykonane. Jest instrukcja, jest tutaj kilka przykładów zastosowania. Warto na to spojrzeć, bo kilka jest rzeczy takich, powiedzmy, nieoczywistych. Przyrząd wygląda następująco. Wszystko z tworzywa, dwie śruby dociskowe z tyłu i dwa elementy tutaj ruchome. Jeden i drugi. Zaraz sobie tutaj troszeczkę to docisnę, żeby nie było aż tak luźno. Ok. I zasada tego jest bardzo prosta, ale ktoś, kto to wymyślił, naprawdę zasługuje na nagrodę. Przesuwając jednym elementem, przesuwa się również drugi i zacisnę. Ta wysokość tutaj jest dokładnie 2 razy większa niż ta tutaj. Albo inaczej, ta część tutaj, gdzie wkładam palec, jest 2 razy mniejsza niż tutaj. Tak wygląda prototyp. A teraz zobaczcie wersja chińska. Nie mogłem się powstrzymać, słuchajcie, jak to zobaczyłem, mówię, ściągam od razu, bo to warto, słuchajcie, to ściągnąć i porównać, zobaczyć te dwie myśli, jak to jest wszystko zrobione. Po pierwsze, oczywiście ten czarny jest wykonany w pełni z aluminium, ale żeby to wszystko tutaj chodziło luźno i łatwo, to zrobiono tutaj kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, zobaczcie, prowadzenie tutaj tego elementu, powiedzmy pierwszego w stosunku do drugiego, tutaj zrobiono to na wałku stalowym, a tutaj jest to po prostu tworzywowy taki wpust. Chciałem Wam pokazać, że tutaj jeszcze w tym miejscu jeszcze przemycono, słuchajcie, takie mikrołożyska, żeby jeżdżąc, może będzie widać, kiedy przesuwają się te dwa elementy, żeby płynny ruch wywołać. Słuchajcie, naprawdę świetnie zrobiony przyrząd. I dzięki temu faktycznie, zobaczcie, to działa perfekcyjnie. Przejdźmy tu jeszcze, poluźnie, lekko te śruby. I chciałbym powiedzieć, że to działa luźno i łatwo. Śruby są dosłownie leciutko poluzowane, tak żeby ten luz był, ale jak sami widzicie, działa to dość, można by powiedzieć, topornie. O, może teraz jak tutaj idealnie to ustawię. O, dobra. Teraz zaczęło to chodzić. Ale no sami widzicie. Dobra, przejdźmy dalej. Do Chińczyka. Z przodu mamy, zobaczcie, jeszcze taką niebieską śrubę. Kolejna rzecz, która super, że dodano, to jest, zobaczcie, stalowe ostrze do nacinania, ponieważ tutaj ta krawędź naprawdę nam się super przyda. Zaraz Wam pokażę dlaczego. I mamy jeszcze okienko inspekcyjne, które pokazuje nam dokładnie grubość materiału. Zobaczymy, czy pokazuje prawdę. Dobra, ładujemy tutaj sobie jakąś listwę. Opuszczamy. Blokuję to radełko z tyłu. Zobaczę tylko, czy dobrze. Ok. Dociśnięte. I ile mamy? Na moje oko mamy niecałe 60 mm. Pokażę Wam jeszcze może zbliżenie, żeby nie było ściemy. No nie ma 60, nie?
widać, że jest ciut poniżej. No i teraz suwmiarka w ruch. Zobaczymy, ile będzie. Tak, zablokujemy. OK. I mamy wymiar 59,83. I myślę, że to faktycznie jest prawidłowy wymiar. Słuchajcie, tak prosty przyrząd i to wszystko działa. I jeszcze ostatnia rzecz, o której nie wspomniałem, to stopy magnetyczne. Tutaj mamy magnesy neodymowe, tutaj mamy również magnesy, które są przykręcone, tutaj są pewnie przyklejone. Myślę, że tutaj w Microjigu one są większe, silniejsze. Taka różnica. Dobra, a teraz przykład pracy, bo myślę, że na to czekacie. Po co coś takiego wymyślono? Zobaczcie, łapiemy sobie grubość tej deseczki i teraz właśnie możemy użyć tego rysaka do wytrasowania tutaj dokładnie połowy. Kolejna rzecz to w tym momencie, kiedy mamy ten przyrząd zaznaczony, tutaj mamy połowę, prawda? I to możemy użyć do ustawiania na przykład pilarki, gdzie ząb dotknie tutaj nam tego miejsca. Kolejna opcja to jest wykonanie tego połączenia zakładkowego na frezarce, czyli do tego ostrza dojeżdżamy frezem palcowym, ustawiamy wysokość i gotowe. Kolejna rzecz, bo tutaj pokazuję właśnie teraz rysowanie tym metalowym ostrzem. Jeśli mamy przyrząd Microjiga, to ostrze również tutaj jest, tyle że plastikowe, więc tutaj raczej nie polecam używania tego jako rysaka, ale możemy to zrobić inaczej. Czyli zamiast rysować tym plastikowym noskiem, możemy sobie ten przyrząd nasz ustawić na materiale i po prostu użyć ołówek i zaznaczyć tą połowę ołówkiem. Proszę bardzo, i również to będzie działało. Przyrząd, myślę, że naprawdę godny posiadania. Wydaje mi się, że tutaj wybór chyba jest jeden, nie? Ale nie podpowiadam, nic nie mówię. Linki do oryginału i do podróby są oczywiście w opisie tego filmu. Do Was należy decyzja. Myślę, że sprzęt super pomysłowy i bardzo pomocny w pracy. Zamiast mierzyć, zobaczcie, tutaj praktycznie przy tych połączeniach właśnie na zakładkę nie interesuje nas, czy to jest 40 mm, czy 40,3 mm grubość tej klepki. Po prostu mamy to podzielić na połowę. I ten przyrząd właśnie Wam w tym pomoże. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!